Jadą, jadą, jadą. Jadą, jadą, jadą. Jadą, 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 jadą. Jadą, 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 jadą. Dość tego techna. Dosyć tego techna. Dosyć. Dosyć techna. Dosyć techna. Dzień dobry. Witam wszystkich w ostatni dzień stycznia. Witam wszystkich w... Tak? Jest ostatni dzień stycznia? No jakby nie patrzeć, tak. 8:01:07. Dzień dobry. Witam serdecznie w opiniotwórczym programie o charakterze egalitarno-porannym pod tytułem Gilotyna TV. To znaczy pod tytułem Ranny Żubr. Na kanale pod tytułem Gilotyna TV. Dzień dobry. Witam wszystkich tego typu. Dzień dobry. I teraz tak. Siema Lewacki Bełkot, siema Łukasz, siema, kto tam jeszcze, siema Ewa, siema Joachim, siema Chris Dobbs, bonjour, siema Zrana Birb, siema Michalina Kobla, siema Uskrzydlacz, siema Wojtek Gasperowicz, siema Marcin Tutunik, który mówi, że idzie luty i że podkuj buty. Dzień dobry, siema Dźwiedziu. Siemano, Awatar DM, siema Angrącka, siema Reptylian, siema Tłumacz Adam, siema Grzegorz Burtan, cześć Radosław Langner, który wita wesołą trzodę w tę styczniową środę, siema NM, siema Joanna Alabaster, siema Dziwny Pies, siema Kudłaty, który był wczoraj w kinie na Poor Things, Zazdro, siema Rozbójnik Rumcajs, siema Przemysław Falkowski, uszanowanie serdeczne Marysia Siema, dzień dobry, dzień dobry Poladroid, Zin 303, dzień dobry Towarzysz Dusza i dobranoc mówi od razu, dzień dobry Damian Czernota, dzień dobry Roth, dzień dobry Amisz Kiszka, dzień dobry też Michalina Kobla wnosi o analizę męskich hobby i zainteresowań, które są uznawane za toksyczne i wyszydzane, bo wątek pojawia się na tym przeklętym portalu, którego nazwy nie mogę wymieniać o 8:03, a nikt z podnoszących go nie podał przykładów. Ten wątek się jeszcze pojawi dzisiaj, jak nie zapomnę i nic się nie wypierdoli po drodze, to tak, będą męskie hobby i zainteresowania, które uznawane są za toksyczne i wyszydzane przez przeklętą łok-lewicę. Siema Mariposa, siema Lady Devita, siema Jakub Bochenek, cześć Marcin Gajda, któremu słuchawki nie działają i do zobaczenia wieczorem w takim razie, siema Kytabaniarze, siema Melvin 161, Maciaty, Miłosz K0, Amisz Kiszka, czy to oficjalna nazwa Ranny Żubr? W 75% tak. Siema Roller, siema Arturo D, siema Zaksoja, siema Rafał Lenart, dzień dobry, panie Żuberku, pojebie mnie zaraz na tym Twitterze, właśnie wjechało 2137 okrążenie, dlaczego przekaz lewicowy nie jest tak fajny i trafiający do chłopaków jak Stanowski czy Mencen, ten temat też się dzisiaj pojawi, jak nie zapomnę i się nic nie wypierdoli po drodze, właśnie przy okazji tych męskich hobby, bo jest to temat pokrewny. Dyskusję oczywiście zapoczątkował cosplayer PPS-u z poglądami rasistowskimi i mizoginistycznymi, dopowiada Rafał Lenart. Cześć Chester, cześć Andrzej Miętki, cześć Punkrock Polska, cześć Dominik Szopa, cześć Kacper Czerwonka, cześć Salwia, siema wszystkim, cześć, dzień dobry, cześć Mateusz Skupień, cześć, witajcie w tę przepiękną środę, która za moim oknem mieni się całą paletą polskich barw, czyli szarością, ciemną szarością, jasną szarością, a do tego szarością. Dzień dobry. Cześć Adam Kościelak, siema.
Mm, mm, Słuchajcie, myślę, żeby zacząć od czegoś leciutkiego dzisiaj. Dzisiaj myślę, żeby poranek zacząć od czegoś naprawdę leciuśkiego, delikatnego, od takiego tematu, który pomoże nam dobrze wejść w ten środowy dzień. W taką środę nawet kawa smakuje jak szczyny, pyta Maciaty. Nie, smakuje jak kawa. Słuchajcie, zacznijmy od leciutkiego tematu, po prostu wjeżdżamy sobie w portal news sprzed 24 godzin na portalu gazeta.pl, słuchajcie, newsik, który mnie wczoraj trochę wyrwał z butów. I cyk, słuchajcie. Dramat dzieci z DPS-u. Radni wiedzieli, ale się bali. Zakonnica przeniesiona do innej placówki. Lead. Zakonnica, która została podejrzewana o... Zakonnica, która podejrzewana jest o znęcanie się nad dziećmi w DPS-ie w Kamieniu Krajeńskim, została odsunięta od obowiązków i przeniesiona do innej placówki. Jak wynika z ustaleń TOK FM, radni powiatu sępoleńskiego o nieprawidłowościach w DPS-ie wiedzieli od 8 lat, ale bali się reakcji siostry dyrektorki. Rozumiecie? Bali się reakcji siostry dyrektorki. Wykrzyczę to do mikrofonu jeszcze raz. Bali się reakcji siostry dyrektorki. Przez 8 lat ludzie świeccy pozwalali na znęcanie się nad dziećmi, bo bali się reakcji siostry dyrektorki. Że nie wiem, że doniesie biskupowi i biskup nałoży klątwę. Anatema jest to. To jest, proszę Państwa, klątwa. W styczniu media opisały praktyki, jakie stosowały wobec swoich podopiecznych siostry Elżbietanki prowadzące dom pomocy społecznej w Kamieniu Krajeńskim. Z ujawnionych nagrań wynika m.in., że kazały one dzieciom z niepełnosprawnościami intelektualnymi szorować kościelną podłogę na kolanach. To jest cytat z portalu gazeta.pl. TOK FM informuje, że w placówce przybywa 2 braci, choć są zdrowi i w normie intelektualnej, cokolwiek to znaczy. Co więcej, dyrektorka miejscowej szkoły była na miejscu niemal rok temu, a w notatce zwracała uwagę na stosowaną tam przemoc. Zakonnica odsunięta od obowiązków i przeniesiona do innej placówki. Sprawę bada prokuratura, trwa postępowanie w sprawie podejrzenia o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się. Dotyczy ono jednej z pracownic, która jest siostrą zakonną. Ona niezwłocznie po poinformowaniu siostry dyrektor o takim zdarzeniu została odsunięta od obowiązków. Następnie dekretem siostry prowincjalnej zostało zmienione miejsce jej pobytu do innej placówki. Z ograniczeniem braku kontaktu z niepełnosprawnymi dziećmi czy osobami za przeproszeniem, cytat, niedołężnymi, powiedział Gazecie Pomorskiej radca prawny Mariusz Łątkowski, rzecznik prasowy DPS-u. Chodzi o siostrę Tobiaszę, która w placówce pracowała 11 lat. Nie ma tu nic o tym, że została odsunięta od pracy z dziećmi. Nie. Natomiast została przeniesiona do innej placówki. Słuchajcie, kurwa. Radni wiedzieli o tym od lat. Jak informuje TOK FM, radni powiatu sępoleńskiego o nieprawidłowościach w DPS-ie wiedzieli od 8 lat. Dlaczego nie reagowano więc wcześniej? Obecna dyrektorka, czyli siostra Karolina i jej osobowość w pewnym sensie spowolniły nasze działania. Wręcz mam do siebie pretensje o to, że zaniechałem pewnych działań i zabrakło mi determinacji, przekazała cytowana przez rozgłośnie radia Katarzyna Kolasa. Jak dodała, siostra Karolina nie potrafi rozmawiać. Wydaje mi się, że tu nie ma z kim rozmawiać. Wydaje mi się, że tu nie ma co rozmawiać.
Siostro, mogłaby siostra się nad tymi dziećmi może mniej znęcać? Nie. No dobrze, to już nic, to już nic. Pani Sylwia Blok, czyli siostra Karolina, miała taką tendencję do zapraszania niektórych radnych wręcz na przesłuchania, poinformowała radna. Podkreśliła też, że jej koleżanki były wyzywane i musiały się tłumaczyć z tego, co robią w sprawie DPS-u. Siostro, mogłaby siostra się nad tymi dziećmi z niepełnosprawnościami nie znęcać tak bardzo? Wypierdalać! No dobrze, przepraszam. Kurwa. Postępowanie w sprawie zostało wszczęte również w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. W sprawie przyglądają się też rzeczniczka praw dziecka oraz... Wiecie dlaczego tak jest? Wiecie dlaczego tak jest? Między innymi dlaczego tak jest? Bo polskie państwo u samego swojego szczytu pokazuje, że tak właśnie trzeba obchodzić się z kościelnymi władzami. Że tak właśnie trzeba obchodzić się z kościelnymi władzami. Że trzeba pytać, czy łaskawie chciałyby przestać znęcać się nad dziećmi. Słuchajcie, jak tam fundusz kościelny? Co? Jak tam fundusz kościelny? Czy państwo już zostało oddzielone od kościoła? Co? Niech mi ktoś powie. No nie zostało. Fundusz kościelny nadal jest, nadal istnieje. Coś widziałem przebąkiwania, że rząd pracuje nad tym, żeby w przyszłym roku go nie było. Czy wierzę w to? No nie wierzę. Nie wierzę, bo z funduszem kościelnym jest tak, jak z siostrą Karoliną. Szanowny episkopacie, czy mógłby episkopat nie brać tyle pieniędzy publicznych? Prosimy? Nie! A to przepraszam. Ja przepraszam. Amen. Słuchajcie, to się nie wydarzy. Stawiam 2 złote, że zacznie się rok 2026, a fundusz kościelny nadal będzie funkcjonował w polskim państwie. Tak jak mówi Łukasz, nie można się teraz tym zajmować, najpierw trzeba wygrać z PiS-em. Tak jak mówi Zaksoja, trzeba jeszcze trochę więcej komisji pozakładać. Dopiero potem zaczniemy robić rzeczy. Więc widzicie, no to nie tylko władze stricte kościelne, czyli biskupi i księża przenoszą sobie chłopów do innej parafii, ale zakonnice znęcające się nad dziećmi również przenoszą się po prostu do innych placówek. Siema Pazuzu. ZIN 303. Fundusz kościelny przeniosą na inny budżet, w sensie następny. Tak więc słuchajcie, to była rozgrzewka. Roller, czy mniejsza ilość święceń nie będzie miała wpływu na hajs, jaki przeznaczają na kler? To jest dobre pytanie. Zakładam, że nie, ale byłoby miło, no nie? Byłoby miło. Słuchajcie, ja nie wiem, co się musi stać, żeby władze kościelne w Polsce zostały wreszcie kopnięte w dupę i kiedyś Kaczyński krzyczał chyba z mównicy do przeklętego lewactwa: ręce precz od naszych dzieci. Siema Dominika R. Więc ja bym chciał, żeby w końcu ktoś kościołowi powiedział, że ręce precz od naszych dzieci. No i murarzom oczywiście, no bo pamiętałem przecież, że wśród murarzy również się to szerzy. Jeśli chodzi o zakonnicę z Kujawsko-Pomorskiego, no to jestem w szoku, tak samo jak przy okazji randomowego newsa, że kolejny ksiądz dobierał się do dzieci. Myślę sobie, że to już przestało oburzać ludzi. Trochę jak z tematem
jak z tematem aborcji, że przeszliśmy nad tym do porządku dziennego i raz na jakiś czas okaże się jakieś gówno i ludzie są w szoku, ale ten szok no, nie przybija się do mainstreamu, nie jest jakiś mainstreamowy szok. Powiedzmy, że to jest taki niszowy szok, undergroundowy szok, hipsterski szok, szok dla koneserów, szok dla koneserów oburzenia i nic się z tym nie dzieje, no nie? Dzięki za suba, Hubert Jankowski. Nic się z tym nie dzieje. Raz na jakiś czas jest news, że kolejny ksiądz dobierał się do dziecka. Jest o kurde, jesteśmy w szoku. Jesteśmy zgubieni. Jesteśmy w szoku, jesteśmy zszokowani. Nikt się tego nie spodziewał. Oh no, anyway. Joanna Alabaster mnie oburza, ale z drugiej strony zero zdziwienia, trochę się przyzwyczaiłam. No właśnie, przyzwyczajamy się do tego. Ja też się do tego przyzwyczaiłem, no nie? Nie potrafię być na to wkurwiony bardziej niż wydaje mi się, że powinienem. Mateusz Skupień, musi pojawić się jakaś nowa, dominująca religia w Polsce, proponuje pastafarianizm. I tutaj wracamy, kochani, do konceptu zakładania związku wyznaniowego wśród społeczności opiniotwórczego programu o charakterze egalitarnym Gilotyna. O, Zaksoja też tutaj dobrze mówi, że bronimy swojej suwerenności. Jebani Niemcy, Ruscy, Szwecja, panie kochane, mamy podpisaną umowę z innym krajem, którego przedstawicielom w sukienkach płacimy, a oni mówią nam jak żyć i jeszcze dopuszczają się gwałtów na dzieciach, no nie? Więc tak, Dźwiedziu tutaj jeszcze dopowiada, że fundusz kościelny to pikus, bo to właściwie ZUS dla księży. Więcej Kościół się nachapał na kontaktach, zawłaszczonym mieniu z Komisji Oddawania Nieruchomości, przekrętach i wyłudzeniach jak Rydzyk. To prawda. Przypominam akcję z grudnia bodajże. To był grudzień? To był grudzień, czy to był już styczeń? Jak Trzaskowski w Warszawie chciał oddać za 1% wartości grunty kościołowi i dopiero jak się zrobiła inba w internecie, to stwierdził, że no teraz to nie jest czas na to, na takie rozdawanie gruntów kościołowi. Może kiedy indziej. Co jest ważne, on tam nie powiedział, że nie dojdzie do tego, tylko jak odbyła się inba w internecie i w mediach generalnie, to stwierdził, że trzeba to przesunąć w czasie. Maja Wojdyło. W wielu państwach, gdzie Kościół ma takie zakłady dla dzieci, znajdowane są masowe groby, na przykład Irlandia, Hiszpania, Kanada. U nas nikt nie szukał, ale myślę, że to by jeszcze mogło wstrząsnąć ludźmi. Nie wiem, czy to by mogło wstrząsnąć ludźmi w Polsce. No pewnie tak. Nie dowiemy się tego, dopóki się to nie wydarzy. Mam nadzieję, że wstrząśnie to ludźmi, jeśli się wydarzy. I mam nadzieję, że zostanie znalezione, jeśli coś takiego w Polsce jest. No, też się nie dowiemy, jeśli nie zostanie znalezione. Był kiedyś odcinek o słynnym od Arki Satana arcybiskupie seniorze Juliusz Pec, który jest jak Paweł II martwym poznaniakiem. Jan Paweł II. Avatar DM, więc skupianie się na funduszu kościelnym, takie mącenie wody, bo on jest najmniejszą częścią problemu. Najmniejszą i kwotowo pewnie tak, no ale jest pewnym symbolem, myślę, rozdziału Kościoła od państwa. Myślę, że jest pewnym symbolem rozdziału Kościoła od państwa. Siema Mateusz Noga. Nie ignoruję cię dziś, Marysia. To nieprawda. Tak, fundusz kościelny jest takim symbolem, no nie? Myślę, że jeśli odetniemy fundusz kościelny, to też będzie trochę łatwiej już robić kolejne rzeczy. Ewentualnie odcięcie funduszu kościelnego będzie świadczyło o tym, że nastąpiła pewna zmiana, że następuje pewna zmiana. Łukasz, okazałoby się, że te dzieci same się pchały do grobów, a księża niewinni. No tak. Mariposa, Kościół taki prześladowany w Polsce, bo na TikToku takie niemiłe rzeczy piszą księżom i jest bar Madonna. Muszę się dowiedzieć, czy jest ten bar Madonna.
Muszę się dowiedzieć, czym jest ten bar Madonna. W Warszawie. Słuchajcie, internet jest niebezpiecznym miejscem. Ja na przykład dzisiaj, Kacper Czerwonka, u mnie kiedyś chcieli oddać grunt za 1% i prezydent powiedział, że to świetny pomysł, bo może, on nie wie, ale może kiedyś kościelni postawią tam dom opieki senioralnej. Debil. Tak, knajpa z obrazkami, Madonna, ja też ją widziałem, ale muszę się właśnie dowiedzieć, czyja ona jest. A właśnie, Mateusz Skupień donosi, że urwałem temat o religii kanału Gilotna TV, bo coś cię rozproszyło. Słuchajcie, ponawiam apel, zakładamy związek wyznaniowy. Emmet, u nas jest sporo mocno konserwatywnych katoli, dla których to, że ksiądz pobłogosławi parę gejów jest znacznie gorsze niż to, jakby gwałcił dzieci. I niestety nie wyolbrzymiam tego w żaden sposób. Marysia Malczewska, okaże się, że knajpa jest jakiegoś twojego znajomego, z którym huśtałeś się na tej samej huśtawce. Właśnie dlatego chcę dowiedzieć się, czyja ona jest. Nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że przynajmniej kojarzę. Krzysztof Wójczak, jest niebezpieczny internet, bo nielaty siedzą na streamach i chodzą do Rosmanów. No właśnie, jest niebezpieczny, bo raz coś klikniesz, raz coś ci obróci, raz wejdziesz nie tu, gdzie trzeba i nagle kończysz w sytuacji, w której widzisz, jak chłop z kanału sportowego tłumaczy ci, że zakaz że wyjebanie prac domowych do kosza jest złe, bo teraz dzieciaki będą siedziały na TikToku i YouTubie i tak nie wolno. Rafał Lenart, niestety, ale część rodziców jak usłyszy od dziecka, że ksiądz je krzywdzi, to też pierwsze co zrobi, to upomni to dziecko. To prawda, to prawda. To też był wątek w filmie Sekielskich taki, no nie? Gdzie już dorosły chłop, który opowiadał, że był molestowany w dzieciństwie, właśnie miał dokładnie taką sytuację. Że mówił w domu, że ksiądz go krzywdzi i został przez rodziców, mówiąc kolokwialnie, opierdolony. A Miszkiszka, jak będzie się nazywać ta nasza wspólnota, coś z cudownym rozmnożeniem? Myślę, że no właśnie są dwa koncepty. Jeden taki, przede wszystkim musimy skupić się na tym, żeby dało się to zarejestrować, więc musi być jakieś odniesienie do religii katolickiej, bądź szerzej do chrześcijańskiej. I myślę, że to może być Kościół cudownie rozmnożonego chleba Chrystusowego. Taka nazwa. Ewentualnie Kościół, zgromadzenie braci, kopytka, osiołka, na którym Pan Jezus wjechał do Jerozolimy. Kopytka, właśnie. Kopytko albo chlebek. Zaksoja. Niestety ksiądz w domu to dalej autorytet. No tak, ksiądz to taki mały Pan Jezus. O, dobrze Zin 303 mówi. Zamiast tych prac domowych to niech do roboty idą. Też nie będą na TikTokach siedzieć, a i PKB wzrośnie. Dobrze mówi. Dobrze mówi, wino moszalnego mu dać. W stanie Iowa już nad tym pracują, w Stanach Zjednoczonych, więc nic, tylko brać przykład. Twaszkiem miał być Kościół Zdrowego Krzyża, mieliśmy być crossficiarzami, ja nie mam siły chyba na crossfit. Maja Wojdyło, Kościół gilotynistów dnia 3, Mariposa, zgromadzenie powietrza, którym oddychał Jezusek w stajence. Piwnoizm? Piwniczyzm szybciej. Mateusz Skupień, zgromadzenie pod wezwaniem flipowania miejsca w stajenkach. Słuchajcie, flipowanie, a propos flipowania, nie wiem czy wiedzieliście, ale Małgorzata Liberda, którą wczoraj oglądaliśmy w Pytaniu na śniadanie w TVP,
To nie był jej pierwszy raz w TVP. Nie był to jej pierwszy raz w telewizji. Słuchajcie, to nie jest tak, że Małgorzata Liberda trafiła do telewizji przypadkiem. Wczoraj czy przedwczoraj, no nie? To zupełnie nie tak. Małgorzata Liberda w wolnych chwilach lubi sobie wbić do studia telewizyjnego i lobobować. Na przykład mówiąc o tym, że lokatorzy w Polsce są uprzywilejowani. 2 minuty. Zaprawne. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Sprawka z zakresu nieruchomości także. Dzień dobry. Mamy dwie strony. Tych wynajmujących, czyli tych, którzy mają mieszkania i tych najemców, którzy tego mieszkania szukają, od których chcemy zacząć. Od wynajmujących. Myślę, że od wynajmujących, bo jednak przepisy prawa polskiego wyraźnie uprzywilejowują najemcę, dlatego może zacznijmy od rad dla właścicieli mieszkań. No dobrze. Dzień to dobry! czego powinni... Dzień dobry! Jak tam uprzywilejowani najemcy? Jak tam uprzywilejowani najemcy? Czy zepsuliście już dzisiaj życie swojemu landlordowi, oddychając? Dopilnować, czego powinni się wystrzegać i jak to dobrze zrobić. Wbrew pozorom najem to jest dużo trudniejsza transakcja niż nawet sprzedaż czy kupno mieszkania. Właśnie dlatego, że w prawie polskim mamy taki akt prawny jak ustawa o ochronie praw lokatorów. Do kosza, wyjebać. I rzeczywiście ona tych lokatorów chroni i trochę w przesadny wręcz, mam nadzieję, sposób. Świadczenie o poddaniu. Rozumiecie to? TVP to jest 13 września 2023. się właśnie temu rygorowi egzekucji co do opróżnienia lokalu musimy złożyć u notariusza. To nie chodzi o to, że cała umowa ma być tam zredagowana, niemniej jednak no bez tej wizyty tego rygoru zrobić się nie da, także. No dobrze. A drzwi, walizeczki, Tak. do widzenia, tak? Jak się Szczególnie zabezpieczyć przed Często tym? przecież rodziny wynajmują, z dnia na dzień trudno się wyprowadzić w tej Co rodziny, kurwa, wypierdalaj. sytuacji. Tak, tutaj najemcy też powinni zadbać o swoje interesy, niemniej jednak przepisy mocno ich chronią, także Który raz ona już o tym mówi? Który raz ona już o tym mówi? Który raz ona już o tym mówi? nawet gdyby właściciel mieszkania chciał zachować się tak nieelegancko, no to i tak tutaj w grę wejdą przepisy ustawowe i tak po prostu robić nie można i gdyby właściciel, bo różne rzeczy się Bo już zdarzają. jakie historie słyszeliśmy. I ekspert z zakresu prawa nieruchomości Elżbieta Liberda była naszym gościem. A teraz... Elżbieta Liberda wpada se na 2 minuty do studia telewizyjnego powiedzieć 3 razy, 4 razy w ciągu tych 2 minut, że lokatorzy są nadmiernie chronieni przez przepisy, przez polskie przepisy. Słuchajcie, ja wam zaraz powiem, skąd ona się tam wzięła, bo widzę tutaj, że Ewa mówi, że skąd ona się tam wzięła, na Insta ma tylko 4000 followersów, skąd ona się bierze w telewizji. Wojciech Wernicki tutaj dodaje, Rzeczpospolita obojga deweloperów powinna wypłacać odszkodowania czynszojadom za uchwalone prawa chroniące słabszych. Ale słuchajcie, to nie wszystko. Idąc dalej, słuchajcie, Grzegorz Janoszka wrzucił ostatnio jeszcze taki motyw, że słuchajcie, że a nie, poczekajcie. Zanim jeszcze kolejni fliperzy, to jeszcze jedna rzecz z panią Małgorzatą Liberdą, którą chciałbym wam szybko zaprezentować. I tutaj słuchajcie, będzie crossover. Słuchajcie, będzie crossover. Gdzie ja to mam? Crossover będzie, moi mili. Mam, dobra. Słuchajcie, Pani Liberdo, minutowy materiał, w którym Małgorzata Liberda zadaje pytanie komu? A Sławkowi Mencenowi, słuchajcie. Jakie? A takie. Sławek Mencen, hej.
Hej! Ale chciałabym zapytać Sławka nie o rynek nieruchomości, tylko o rynek usług prawniczych. Mamy jako radcowie prawni dosyć spory problem, dlatego że mamy obowiązek działania w formie jednoosobowych działalności gospodarczych. No a jak wiadomo, niezbyt korzystnie wygląda to podatkowo. Czy mamy w ogóle jakąś jeszcze inną opcję, żeby, nie wiem, utworzyć jakąś spółkę i jak te podatki nasze zoptymalizować? Bo jako prawnicy, no też oczywiście chcemy się rozwijać, chcemy zarabiać dużo, no a no niestety w obecnych realiach im więcej zarabiamy przy JDG, nasza składka zdrowotna po prostu jest jakaś katastrofa. Proszę zdrać kilka jakichś tipów, Jak które ciąć w chuja? moglibyśmy zastosować, żeby jednak no, te nasze działania i trudy naszej codziennej pracy no, dało się jakoś zoptymalizować i działać dochodowo. Trudy naszej codziennej pracy. Trudy naszej codziennej pracy zoptymalizować podatkowo. Sławku jak? Sławku pomóż. Sławku ratuj. Sławku, jak zoptymalizować trudy naszej codziennej pracy? Flipu. Kurwa. Więc już widzicie, z kim mamy do czynienia. Ale Pola Lola, budzę się, wbijam, a tu ta baba i Mencen litości. Siema Pola Lola, dzień dobry. To jest świat, w którym żyjesz, to jest kraj, w którym żyjesz. I słuchajcie, wracając już do samego flipowania mieszkań. Grzegorz Janoszka, który czasami bywa tutaj z nami na czacie, podrzucił kiedyś, no niedawno właśnie w kontekście wizyty tej pani w TVP i opowiadaniu o trudach codziennej pracy flipera mieszkaniowego, podrzucił jeszcze taki kąsek również z TVP, który już tutaj se klikam, kliku. To jest to chyba, tak, dobrze. The Pierogis Brothers. Pierogis Także Brothers. można spokojnie. Proszę Państwa, kupić tanio, sprzedać drogo to jest taka biznesowa maksyma, która obowiązuje, ale której nie każdy jest w stanie sprostać, bo to trzeba To umieć. jest 22 ale listopada. dobrze jest przy tym wszystkim jednak interesy robić uczciwie. Dlaczego taki Siema, wstęp? Kajko. Dlaczego o tym będziemy mówić? Bo o house flippingu Emek chcemy z pisze, Państwem że w kurs porozmawiać, wziął czyli o odsłuchania zarabianiu na tego. Bardzo mieszkaniach. dobrze. A Bardzo dobrze. O to chodzi. Wkurwieni obywatele. To jest to, czego potrzebuje to zasrane polskie społeczeństwo. Wkurwienie obywatelskie. że się mieszkanie, tak powiedzmy sobie, wizualnie i nie tylko podkręca, żeby je lepiej sprzedać i więcej na nim zarobić. To jest w sumie z założenia bardzo fajne. Zaznaczam, że nie oglądałem tego poza samym początkiem, więc zobaczymy, co tutaj będzie. Jak będzie nuda, to wyłączymy, ale generalnie mamy tutaj znowu fliperów w TVP. Sprawa tylko, że potrafi mieć swoje ciemne strony. O jednym i o drugim chcemy Państwu opowiedzieć, tak żeby kupować dobrze i niekoniecznie dawać się w butelkę nabijać. A porozmawiamy sobie z naszymi gośćmi. Są nimi Wojciech Kiełsa, który jest fliperem, a także Jacek Kacprzyk, ekspert rynku nieruchomości. Dzień dobry. To może na początku wyjaśnimy w ogóle, czym jest house flipping, na czym on polega. Siema M. Zdanowicz w House ogóle. flipping to jest, krótko mówiąc, proces, który polega na zakupie mieszkania, podniesieniu jego wartości rynkowej i sprzedaży, no najlepiej z zyskiem. A to podniesienie Teraz powinieneś pytać, aha, czyli to jest taka praca. Podcast fliperów, gdzie 4 drechów opowiada o twardej eksmisji. Kurwa, boję się trochę, ale myślę, że to jest temat do programu, no. wartości rynkowej to polega przede wszystkim na czym? No i tutaj jest to temat dość złożony, bo może polegać na tym, że Srożony, powiedz wprost, że jesteś jebanym spekulantem. jeżeli dziś W niedopasowanej kupimy mieszkanie, marynarce. czy też kupiliśmy to mieszkanie na przykład pół roku temu, to ono dziś z samego przetrzymania tego mieszkania u siebie w tak zwanym portfelu, no będzie kilkanaście procent droższe. Przetrzymanie mieszkania w tak zwanym portfelu. Przetrzymanie
mieszkania w tak zwanym portfelu. Je sprzedajemy z racji tego, że no mamy rynkowe warunki takie, a nie inne, czyli wzrost cen. Czy to wszystko jest uzależnione od modelu? Bo na początku Przetrzymanie musimy sobie mieszkania zadawać w tak pytanie, zwanym co chcemy portfelu i osiągnąć, wzrost kupując cen. mieszkanie albo Do dom, bo kurwy house nędzy. House flipping z angielskiego wywodzi się to słowo. To nie tylko obracanie domami, ale również mieszkaniami, działkami, lokalami użytkowymi. I tych modeli jest wiele. Musimy sobie To mi chodziło zadać... głównie o to, że ja kojarzyłem house flipping w ten sposób, że jak chcę sprzedać mieszkanie, to nie wystawię go na sprzedaż tak, jak ono jest, bo jest być może trochę zużyte, tylko w odpowiedni sposób, bez wielkich inwestycji, odświeżę go na tyle, żeby wyglądało To atrakcyjnie. jest ta Po łebkach w sensie. forma homestagingu, czyli odświeżenia. Możemy zaprosić specjalistów, Homestaging. którzy nam pomogą to mieszkanie zaaranżować w zupełnie inny sposób, niewielkim nakładem i wtedy możemy wystawić na sprzedaż i zarobić po prostu ileś procent. Ale house flipping, czy to flipowanie, zarabianie polega na zupełnie czymś innym, bo dzisiaj są inwestorzy, którzy potrafią kupić na rynku pierwotnym mieszkanie na przedsprzedaży dużo Jakie taniej. ładne Bardzo tezy często są też Stoka. systemy płatności i potem je możemy odsprzedać na koniec, kiedy inwestycja jest wybudowana. Albo możemy je kupić, możemy je zaaranżować, czyli Co to jest? urządzić i potem możemy wystawić na sprzedaż. Są różne metody. To samo w przypadku działek. Możemy działkę kupić, podzielić ją na mniejsze działki. Słuchajcie, dali do materiału, kurwa, ujęcia ze stoka. Przygotować projekt budowlany i też możemy wystawić na sprzedaż, więc tutaj tych modeli i Jak to nie świadczy o tym, że to jest materiał, kurwa, czysto lobbingowy, to nie wiem, co świadczy. form jest wiele, ale co jest To jest to istotne? właśnie, Niemniej czym pan się zajmuje. Tak, niemniej jednak to o czym Pan mówił, czyli podniesienie wartości rynkowej w sposób niewymagający zbyt wielkich nakładów finansowych też powoduje, że na koniec ta inwestycja jest też mniej opłacalna, tak? Tak naprawdę dla wszystkich ze stron. Czyli musisz, kurwa, przyoszczędzić na tym remoncie, to chcesz powiedzieć. Chłopie w dziwnych butach i skarpetach. To, co my proponujemy w naszej firmie, to jest skupienie się na remoncie raczej generalnym, tak? Aha, Tak naprawdę aha, wypróciu aha. tego starego mieszkania, często zdezelowanego, doprowadzeniu go do stanu deweloperskiego, po czym doprowadzeniu do stanu pod klucz, często w porozumieniu z ewentualnym nabywcą. I to brzmi po pierwsze jako dobra opcja zarobkowa dla osoby, która zajmuje się takim flipowaniem mieszkań. Jeśli dodatkowo przeprowadzę te mieszkania w taki sposób Więcej odpowiedni, uśmiechu, proszę pani. przykładając uwagę do tego, aby wszystko było należycie wykonane, to też w porządku. Natomiast są też sytuacje, czyli ta Oho. czarna, ciemna strona Oho, flippingu, oho, w oho. której na przykład może dojść do oszukania starszych osób, bo chce się takie mieszkanie pozyskać, a te nieświadome ceny rynkowej mieszkania, w którym mieszkają, mogą się nabrać na taką. Znaczy to jest zjawisko, które jest powszechne w miastach, wszędzie. Widzimy bardzo często w swoich skrzynkach pocztowych, że są zrobione wrzutki, one są pisane najczęściej odręcznie, kopiowane i to są formy albo właśnie inwestorów, którzy szukają mieszkania, które ma być zbyte przez osoby starsze tu i teraz, albo pozyskania oferty do sprzedaży jako agent nieruchomości, więc musimy być bardzo ostrożni. Analizować. Pamiętajmy, że jeżeli chcemy sprzedać mieszkanie, to najlepiej zgłosić się do agenta albo skonsultować z bliskimi, z sąsiadami, w jaki sposób podejść do sprzedaży własnego M. Tutaj rzeczywiście można stracić pieniądze, ale zaufanie to jest podstawa, więc lepiej skonsultować, zastanowić się 10 razy, niż podejmować decyzję tu i teraz. No właśnie, co Proszę by pan Państwa, powiedział powiem z babci swojej? doświadczenia. Żeby nie Pozdrawiam wpadł. babcię, to przede wszystkim i mamę. Powiem z doświadczenia, no. Słuchajcie, ja kupując kilkadziesiąt mieszkań w swojej historii, Ty gnoju. raz kupowałem od starszej pani, raz w życiu. I ta starsza pani była z dziećmi. Nie ma tak, że starsza pani, to odczarujmy to zupełnie. To nie istnieje w zasadzie. To jest jakieś Starsze panie nie wyjątki, gdzie istnieją. przychodzi, nie wiem, starsza pani, tak to sobie wyobrażamy i chce sprzedać mieszkanie fliperowi i fliper za cenę jakoś, nie wiem, niebotycznie niską, cenę niezgodną w ogóle z dzisiejszymi normami rynkowymi, to się nigdy nie wydarzyło. To się nie wydarzy. To są jakieś naprawdę zupełne wyjątki. Muszę się nie zgodzić. Nie Proszę. tylko dlatego, że mam ochotę być w Oho. kontrze, tylko doświadczenia pokazują, że jednak się zdarza, bo ludzie mają różne Oho. relacje ze swoimi dziećmi, czasami są też samotni. Panie Tomku, nie tak się umawialiśmy. Panie Tomku, nie tak się umawialiśmy na ten wywiad.
Mało tego, nie bezpośrednio z wyjątki. tego Weź schowaj ten paluch, jak do mnie mówisz. rynku. Nie, to jest niestety wcale nie taka rzadka sprawa. Druga historia. Byłem całkiem niedawno świadkiem w oddziale banku, w którym mam konto, gdy ludzie, którzy tam pracują, robili co mogli, żeby wyperswadować tym starszym osobom wpłacanie pieniędzy na konta różnych nierzetelnych firm, które albo sprzedawały kołdry, albo garnki, albo jeszcze coś innego. I wiele z tych osób bardzo często nagle Bez kitu, tłumaczy Adam, ten chłop nie wie, jak sprzedać ten proceder. Trochę się miota w zeznaniach, no. słysząc o kwotach, które są dla nich niebotyczne, zgadza się na sprzedawanie takich tanich mieszkań, tak tanio mieszkań, bo nie mają żadnego punktu odniesienia, ponieważ kupowali te mieszkania na przykład 60 albo 50 lat temu. Okej, ale jest jeszcze etyka, tak? I Jest... dlatego Właśnie. zakładam, że pan jest jednym z tych etycznych, bo inaczej by pan nie przyjął do nas zaproszenia. Dobre, podoba mi się. Absolutnie. I Co uważam, zrobić? że ogromna Absolutnie, większość fliperów oczywiście. to ludzie etyczni. No i bardzo dobrze. Jeżeli ktoś etyczny nie jest, to nie jest fliperem, tylko jest oszustem. A jak się przed Flipper M. Zdanowicz, czy powiedzą słowo o negatywnym wpływie house flippingu na ceny mieszkań? Nie. to jest człowiek, który podnosi wartość mieszkania, ale też daje nowe życie mieszkaniu. No Daje właśnie. nieruchomości nowe życie, starym, zdezelowanym mieszkaniom, często w kamienicach i tak dalej, gdzie rodzina z dziećmi nie spojrzałaby w tą stronę, nawet nie splunęła. Absolutnie tak, tylko tak Właśnie, oni są jeszcze pożyteczni, oni są potrzebni. Oni oni jeszcze dokładają do tego interesu, panie Areczku. w takim razie jak powiedzieć nawet naszym bliskim, starszym osobom, w jaki sposób nie powinny się nabrać, na co powinny zwrócić uwagę, aby wiedzieć, że ta transakcja albo przebiega w odpowiedni sposób, albo w ogóle nie powinno się jej zawierać. Pamiętajmy też o rejencie. Rejent jest to osoba zaufania publicznego, urzędnik państwowy, który dokonuje czynności Siema, Kapi. notarialnych przy sprzedaży. Ale zanim to nastąpi, to my musimy wiedzieć, jeżeli ktoś puka do nas w drzwi, czy to jest właściwa osoba, kim ta osoba jest, czy ona reprezentuje jakąś agencję nieruchomości, czy jakąś spółkę. Najlepiej, jeżeli jesteśmy samotnymi osobami, trzeba udać się na konsultację nawet do sąsiada, sąsiadki, do dalekiej rodziny, zapytać się wcześniej, nie podejmować decyzji To jest tu i bardzo teraz. ważne, bo właśnie chodzi o to, że dla takiej starszej osoby ta wcale nieatrakcyjna cena może być bardzo duża w porównaniu z tym, za ile przed laty kupiła to mieszkanie. prawda. Więc czy radą jest, którą panowie Znaczy, dzisiaj udzielają, mamy- że warto zawsze z kimś skonsultować? Zawsze. Koniecznie. Trzeba skonsultować chociażby z Świetna sąsiadem. rada, tak? wujku. Z sąsiadką. Wiadomo, to są starsze osoby, nie zawsze patrzą w portale internetowe. No tam wystarczy to, tym osobom może młodszym, wystarczy to jednak wpisać pewne parametry w portal ogłoszeniowy i widzimy, jak się kształtuje cena I może nie danego od razu mieszkania. pytać sąsiada, czy mam sprzedać za tyle i tyle, tylko zapytać go, proszę państwa, ile w tej naszej kamienicy może kosztować metr kwadratowy, Wiadomo, prawda? to jest bardzo proste. Jeżeli wstydzimy się pytać znajomych albo bliskich, to warto się udać do agenta nieruchomości, Tak jest. żeby zaczerpnąć informacji, co się dzieje na rynku, jakie są ceny średnie w danej lokalizacji, ceny transakcyjne. Mamy dzisiaj dostęp, jeżeli jesteśmy sprawni i potrafimy korzystać z internetu, możemy te informacje znaleźć. Są dane statystyczne, warto grzebać, naprawdę warto się zastanowić 10 razy Jasne. wcześniej, zanim stracimy pieniądze. A jeszcze zapytam z jednej strony, czy żeby być takim house flipperem, To jak bardzo kręgosłupa trzeba nie mieć? Jak bardzo kręgosłupa trzeba nie mieć? trzeba mieć jakieś uprawnienia, dokumenty? Nie, trzeba być po prostu etycznym człowiekiem, potrafić Kurwa. liczyć, rzetelnym, uczciwym. A jednak ja bym tutaj dodał, Piękny że dzisiaj jeszcze się dodaj. zmienia prawo i mamy znowu takie przeszkody. Do tej pory mogliśmy dokonywać Patrzcie na na przykład minę zakupów tamtego na chłopa rynek. i po tym, jak to Przeszkody. powiedział. Do tej pory mogliśmy, się zmienia prawo. E,
A jednak ja bym tutaj dodał, że dzisiaj się zmienia prawo i mamy znowu takie przeszkody. Do tej pory mogliśmy dokonywać na przykład zakupów na rynku pierwotnym i to była bardzo fajna metoda dla fliperów, że kupowali na przedsprzedaży i potem cesją zbywali te mieszkania dla osób trzecich i wtedy generowali ten zysk pomiędzy. Dzisiaj mamy ograniczenia, więc tego nie możemy dokonywać. Ilości mieszkań, które można kupić jednorazowo, To też za tak? chwilę powiem, co się zmienia. Natomiast a propos tych indywidualnych transakcji, możemy zbyć cesją tylko i wyłącznie na osoby bliskie, spokrewnione. To jest jeden warunek. O, to Drugi tak, to warunek, pani Liberda mówiła o tym, że teraz to im model biznesowy psuje. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i w PKD mają wpisany obrót nieruchomościami, mogą zajmować się profesjonalnie obrotem i tutaj mogą zarabiać, bo to są kwestie podatkowe. I znowu mamy od stycznia przyszłego roku nowy przepis, że jeżeli kupimy więcej niż 5 mieszkań, to znowu mamy te ograniczenia w kwestii płacenia podatku PCC i wtedy dzisiaj płacimy przy rynku wtórnym 2%, a przy zakupie 6, 7 będzie 6%. Będzie 6, czyli będzie to kompletnie Czyli nieopłacalne. zmiany i zmiany. Więc dobrze się zastanowić, jak człowiek będzie szukał nowego pomysłu na życie, czy flipowanie mieszkań to jest to, czym chcą się Państwo zająć. Niemniej dla nas w tej rozmowie najważniejsze Kamil. było to, co padło a propos tego, jak można uchronić szczególnie starsze osoby przed tym, żeby nie popadły w jakąś skrajność i nie sprzedały swoich mieszkań za tanio, po prostu nie mając wiedzy. Dziękujemy bardzo za tę rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję za zaproszenie. A my Dziękuję za dziękujemy zaproszenie. Państwu za te kilka minut, ale spokojnie, mamy jeszcze kilka przed sobą, kilka rozmów, kilka minut, w ogóle będzie fajnie, więc zostańcie. No kurwa, nieźle, nieźle. I teraz słuchajcie, no tak, więc jak widzicie, TVP i fliperzy mieszkaniowi, czy lobbying flipersko-deweloperski, to nie jest rzecz jakoś tam świeża. Punk Rock Polska udanego tam. Nie jest to sprawa świeża, nie jest to sprawa, która dzieje się od dzisiaj. Z jakiegoś powodu takie materiały w telewizjach śniadaniowych się pojawiają. A do tego, jeśli chodzi jeszcze o ceny mieszkań, słuchajcie, to nie tylko fliperzy te ceny mieszkań windują w górę, wpierdalając się w roli pośredników w rynek mieszkaniowy. Słuchajcie, tak się składa śmiesznie, że na przykład ostatnio duży pakiet mieszkań na warszawskiej Pradze, to jest news z 29 stycznia z portalu Property News, wykupiła holenderska, pozdrawiam Patryk Kulpok przy okazji, grupa Van der Worm, wiodący holenderski fundusz inwestycyjny. Kupił jednorazowo 119 mieszkań zlokalizowanych przy ulicy Siennickiej na warszawskiej Pradze i planuje kolejne inwestycje w Polsce z tego, co mi wiadomo. Fundusz nazywa się Grupa Van der Worm, należy do pani Margaret Van der Worm. Pani Margaret Van der Worm nadzoruje w tej grupie inwestycje zagraniczne, nie wiem czy jest właścicielką, no ale jej nazwisko pokrywa się z nazwą grupy inwestycyjnej. I mówi, rynek najmu instytucjonalnego w Polsce jest mniejszy w porównaniu z innymi miastami europejskimi, w których działamy. Traktujemy go jako miejsce, w którym możemy połączyć nasze krajowe i międzynarodowe doświadczenie, aby stworzyć piękny i dochodowy projekt mieszkaniowy, powiedziała. W jej opinii Polska to obiecujący rynek z dużą, młodą i dobrze wykształconą grupą docelową, zaangażowaną w zbudowanie dobrej kariery zawodowej. Więc kurde, słuchajcie, no nie tylko fliperzy przykładają rękę do tego, że nie stać nas na mieszkania, że nie mamy kurwa gdzie mieszkać. Już nie chcę mi się zagłębiać tutaj w to, ile kosztuje teraz kawalerka w Warszawie, ile kosztuje wynajem kawalerki w Warszawie. Słuchajcie, no myślę, że to, czego potrzebujemy, to wkurwione społeczeństwo. Łukasz, nie jestem na bieżąco z tym, co się dzieje w Berlinie, ale myślę, że tak, że trzeba by warto by zasięgnąć tych informacji i też tutaj gdzieś w programie wspomnieć o tym.
Dźwiedziu dobrze mówi, to kapitaluchy, wiecie co z nimi zrobić. Lewacki Bełkot pyta, ile mamy ludu bez doma. Z tego co pamiętam, no generalnie w takiej Warszawie jest dużo więcej pustostanów niż osób w bezdomności, więc no pustostany, czyli bardzo często są to mieszkania przetrzymywane w tak zwanym portfelu, bądź mieszkania, które no, mogłoby przejąć miasto i wyremontować. Ale oczywiście, jak to ktoś ładnie powiedział ostatnio, polskie państwo abdykowało, jeśli chodzi o mieszkalnictwo. I kurde, no słuchajcie, M. Zdanowicz, nie, nic się z tym nie zrobi, społeczeństwo jest wkurwione, ale to mniejsza część nadal, większość społeczeństwa jest lipkowa, przecież pozostaje cisnąć bekę albo płakać. No zgadzam się niestety, zgadzam się, że jest to mniejszość i nasze społeczeństwo nie potrafi wkurwić się o to, o co się powinno realnie wkurwić. Nasze społeczeństwo jest zajęte tym, że Giertych będzie rozliczał PiS w komisji, czy ktoś inny będzie w komisji rozliczał PiS i będzie śmiesznie i fajnie. Oczywiście to jest ważne, rozliczanie PiS-u jest ważne i domyślam się, że jest satysfakcjonujące. Natomiast no marzę o tym, żeby Polacy wkurwiali się tam, gdzie trzeba się wkurwiać. Nadzieję mi odbiera też w tym kontekście to, że Ewa mówi, nasze społeczeństwo jest zajęte przetrwaniem, no ale właśnie od kwestii mieszkalnictwa zależy nasze przetrwanie, więc kurde, myślę, że powinno nasze społeczeństwo być na to wkurwione. I trochę mi nadzieję odbiera ta sytuacja właśnie z aborcją, o której już mówiłem, że po czasie wydaje się, że większość ludzi na te protesty chodziła przeciwko PiS-owi, a nie w sprawie aborcji. I to pokazał wynik wyborów i to, że ten temat został zamrożony. Marysia pyta, czy dziś mamy gościa? Nie. I kurde... Słuchajcie, ja niedawno w ogóle wspominaliśmy sobie tutaj o tych nagrodach Superwektorach przyznawanych przez organizację Pracodawcy RP i o tym, że te nagrody są przyznawane każdej władzy, politykom, którzy akurat mają w danym momencie wpływ. W tym roku była to Trzecia Droga, Kosiniak, Kamysz i Hołownia. W poprzednich latach zdarzały się nagrody dla Obajtka, dla Morawieckiego i kurde, nikt nie zwraca na to uwagi, a to jest coś, co dzieje się niezależnie od tego, kto jest u władzy. Przypominam, że w tej organizacji są zrzeszone m.in. takie firmy jak Amazon, czy InPost, czy Uber, czy były tam też firmy deweloperskie, były tam też firmy z branży big farmowej, były tam też firmy sieci aptek dosłownie, no nie? I kurde... No to się dzieje. Powiedziałbym, że dzieje się po cichu, ale nie. Oni organizują gale do wchodzenia w dupę politykom. Bo politycy lubią splendor, więc organizuje się im galę, na której się ten lobbying odbywa. I jeśli ktoś pyta, jak to się dzieje, że Małgorzata Liberda, mimo 4000 followersów na Instagramie zaledwie, trafia do telewizji, żeby mówić o tym, że w Polsce lokatorzy są uprzywilejowani i specjalnie traktowani przez polskie prawo, no to moim zdaniem właśnie stąd, to jest właśnie lobbying, na tym właśnie polega lobbying. Elżbieta, jak ja powiedziałem? Elżbieta Liberda, no Elżbieta. Elżunia, nasza Elżunia, słuchajcie, to jest nasza Elżunia. Sympatyczna. Kurwa, jebać. A dodam do tego, słuchajcie, taki newsik już jako wisienka na torcie tego wszystkiego. Słuchajcie,
powstała Polska Rada Przedsiębiorców. Powstała Polska Rada Przedsiębiorców w ramach właśnie pracodawców RP, czyli tej organizacji przyznającej superwektory politykom i nie tylko politykom. Słuchajcie, Polska Rada Przedsiębiorców, która powstała, trudno powiedzieć po co. Trudno powiedzieć po co. W manifestie jej czytamy tak. Polski biznes dysponuje odpowiednim potencjałem, aby stać się siłą napędową dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Rada, złożona z przedstawicieli największych polskich firm, ma dążyć do zbudowania silnej, innowacyjnej i zrównoważonej przyszłości Polski. Czyli taka mowa trawa. Pierdu. Chuje muje dzikie węże. Wskazano 10 działań, które mają być jej głównymi celami i zasadami. Transparentny dialog społeczny. No tak, to nic tak nie wspiera transparentnego dialogu społecznego, jak nagradzanie na zachętę polityków. Przewidywalność i klarowność prawa. Sprawny i uczciwy system podatkowy. Polska Rada Przedsiębiorców popiera reformy mające na celu stworzenie sprawiedliwego, klarownego i łatwego do zrozumienia systemu podatkowego, motywującego inwestycje i innowacje oraz dostosowanego do potrzeb zarówno korporacji, jak i MŚP. Nie będę już tego czytał, bo to są takie pierdy okrągłe. Generalnie najważniejszym newsem jest to, że na czele Polskiej Rady Przedsiębiorców stanął Rafał Brzoska. Więc być może powołanie Polskiej Rady Przedsiębiorców przez obywateli, przez pracodawców RP miało na celu po prostu zrobienie dobrze Rafałowi Brzosce, żeby mógł sobie stanąć na czele jakiejś rady i mieć dobrze. Powodzenia, Michał Oleś, w robocie. Przypomnę tylko, że pracodawcy RP na swojej stronie internetowej wprost mówią, jak sobie wejdziecie na stronę pracodawców RP i wejdziecie w zakładkę Dołącz do nas, no to tam wśród korzyści masz to, że no będziesz miał wpływ na polskie prawodawstwo, polską legislację i tak dalej. Więc no tak, tutaj jesteśmy, w tym miejscu rzeczywistości jesteśmy. Ludzie zajmują się rozliczaniem Kamińskich i Kaczyńskich. Kamińskich i Kaczyńskich, tak, dokładnie. A niezależnie od tego, jaka jest władza, to gdzieś tam z tyłu polski, czy zagraniczny też, wielki kapitał zajmuje się dymaniem was w ucho, między innymi lobbując w telewizji, opowiadając w telewizji śniadaniowej o tym, że fliperstwo to uczciwa praca i uczciwą pracą ludzie się bogacą, ale nie wy. Tak, jesteście dymani w ucho wszyscy. Zdenerwowałem się, ale to dobrze. Dobrze, bo potrzebujemy zdrowego wkurwu. Tak, zaraz przejdziemy do męskich zainteresowań i do oferty dla mężczyzn ze strony lewicy. Uczciwą pracą ludzie się bogacą, no tak. Fliperzy na przykład mieszkaniowi, czy deweloperzy, czy fundusze skupujące jednorazowo 119 mieszkań na Pradze, fundusze zagraniczne. Suwerenność, Polska, patriotyzm, proszę panie Holendrze, tu jest 100, pani Holender w tym wypadku, tu jest 120 mieszkań, proszę, to dla was, sprzedajcie je drożej Polakom, niech nie mają gdzie mieszkać, jebać. Kurwa. Nie wiem, Twaszki, czy Wąsika i Kamińskiego rozliczają sobie 50+. Myślę, że cały polityczny, informacyjny mainstream się tym zajmuje.
włączasz sobie program Orb na YouTubie, który zajmuje się streszczaniem polskiej polityki i dowiadujesz się o tych wszystkich inbach politycznych. Otwierasz portale informacyjne, dowiadujesz się o komisjach, o inbie o TVP, dowiadujesz się o Tusku torturującym Wąsika. I te dwie prawice się napierdalają między sobą, a ty nie masz gdzie mieszkać. No, ja nie mam gdzie mieszkać. Znaczy na razie mam, na ten moment. Zobaczymy w czerwcu. Zaksoja proponuje 1 dzień tygodnia bez wkurwu, może coś na zasadzie Casual Friday, że nie będzie pedofilii, fliperów i innych. Rozważę to. Natomiast ale wtedy obawiam się, Zaksoja, że skończymy na rozmowach o tym, która część Gwiezdnych Wojen była spoko. Albo na tym, że będę przez 1,5 godziny opowiadał o Dark Souls 3. Może się tak skończyć. Słuchajcie, muszę złapać oddech, taki trochę zniżyć ciśnienie, żeby zaraz wejść na temat męskich zainteresowań i oferty lewicy dla mężczyzn. Napiję się jeszcze wody. Nie stać mnie na Lego Zdanowicz. Wiesz co, Zaksoja? Myślę, że o barmanieniu i chodzeniu po klubikach powiedziałem już większość rzeczy, które miałem do powiedzenia. Emmet, Dragon's Dogma 2 niedługo będzie. Nie przepadam za Dragon's Dogmą. Grałem w Dragon's Dogmę 1 i bardzo chciałem, żeby mi się podobała ta gra i bardzo chciałem, żeby dawałem jej 2 razy szansę i jednak się odbijałem od tego. Dobrze, słuchajcie, temat męskich zainteresowań i temat oferty lewicy pojawił się na czacie nieprzypadkowo. Pojawił się na czacie w związku z tym przeklętym Twitterem. Bo generalnie jest tak, że na pewno zdajecie sobie z tego sprawę, że Stanowski zakłada kanał YouTube'owy własny. Zaangażował do niego osoby różne. Kanał będzie nazywał się Kanał Zero i będzie prawicową wizją świata. Oczywiście nikt tam nie powie, że ona jest prawicowa, bo chyba nawet Stanowski gdzieś mówił, że dobieramy tutaj różne osoby bez względu na światopogląd. Ja wiem, że może się to wydawać dziwne dla niektórych, ale my nie zwracamy uwagi na światopogląd. Co nie jest prawdą. To świadczy tylko o tym, że ja nie wiem, czy Stanowski mówi to cynicznie, czy wierzy w to, co mówi, ale świadczy to tylko o tym, że światopogląd prezentowany przez Stanowskiego, Mazurka, Gwiazdowskiego jest dla ludzi przezroczysty. Twaszkie mówi, że brakuje tam kobiet, więc dobrze, żeby była Elżbieta Liberda. Wiesz co, jest jedna kobieta w całej tej ekipie totalnych pojebów, kurwa. I jest to kobieta, która będzie prowadziła telewizję śniadaniową. Wiadomo, kobieta to tam do śniadaniówki. Nie chce, coś tam gada o bzdetach. I ona też jest tam dlatego, że kiedy Stanowski, chyba mówiłem o tym wczoraj, nie? Że kiedy Stanowski jeździł do Indii, żeby robić śledztwo Natalii Jaroszek, to ta pani jarała się tym i była cheerleaderką Stanowskiego, więc teraz w nagrodę trafiła do jego programu Pick Me Girl. I no tak, będzie to prawicowa, chłopsko-rozumowa wizja świata w tymże programie i spowodowało to 2 takie różne wątki we wczorajszych twitterowych inbach.
Jeden wątek to był taki, że dlaczego lewica nie potrafi mieć takiego programu, a prawica potrafi. No właśnie dlatego moim zdaniem jakby nie ma się co porównywać i nie ma co ojczyć na to, że oni potrafią, a my nie. Myślę, że no tak jak powiedziałem przed chwilą, ten światopogląd jest przezroczysty. Ten światopogląd wydaje się ludziom brakiem światopoglądów, brakiem ideologii. Jak jesteś chłopsko-rozumowym prawicowcem, wolnorynkowcem gwiazdowskim, którego od Korwina różni tylko to, że nie popiera pedofilii publicznie, to ludziom się wydaje, że jesteś wolny od ideologii. Bo jak coś jest wolnorynkowe i chłopsko-rozumowe, jak Stanowski czy Mazurek, no to znaczy, że jest spoko, jest neutralne. Dziękuję Kudłaty za porannego żubra tutaj, że polecam obczaić. Plus to, co dodaje Zbychu, za prawicą stoją pieniądze, za nami nie. No właśnie, słuchajcie, jeśli Stanowski zakłada kanał, to on swoim ludziom, których angażuje w to, jest w stanie na dzień dobry płacić potężne pieniądze, bo już ma sponsorów. Już ma marki, z którymi ten kanał współpracuje, mimo że jeszcze chyba nie zaczął nadawać. Gdybym ja teraz zaproponował lewicowy odpowiednik tego typu kanału, dajmy na to, gdyby był to projekt polegający na portalu internetowym, niech byłaby to, powiedzmy, wyobraźmy sobie, wymyśliłem sobie, że założę że założę portal Gilotyna. Chcę zrobić z niego spółdzielnię pracy i zaangażować do niego osoby piszące blogi w domenie Gilotyna. Każdy miałby swojego bloga, one byłyby agregowane na stronie głównej. Każdy miałby swojego w domenie. Twarzkie, powiem Ci lepiej, to nie mógłby być wolontariat. Tutaj trzeba byłoby uczestników jeszcze zaangażować finansowo w działanie tego typu portalu, w infrastrukturę stojącą za nim, w pracę osób działających gdzieś tam w tle. Więc to jest mniej więcej ta różnica między lewicowymi mediami a prawicowymi. Prawicowe, jeszcze jak są przyklejone do nich znane mordy, no to zarabiają na siebie, zanim zaczną działać. Lewicowe? W lewicowe trzeba by wrzucić pieniądze. Tak, Rafał Lenart. Prawie wszyscy byliśmy wychowywani na mniejszych lub większych lipków, nie tylko przez rodziców, ale też media, więc łatwiej nam wchodzi prawa retoryka gospodarcza. To nawet nie to, że łatwiej nam wchodzi. Ona jest zinternalizowana. Ona jest zinternalizowana tak jak to, tak jak hierarchiczność, uległość i relacje władzy. Dlatego też z defaultu prawicowy kanał może działać, bo jest zbudowany w taki, a nie inny sposób. Trudniej byłoby namówić ludzi do działania w formie spółdzielczej. Generalnie trudniej jest namówić ludzi do działania w formie spółdzielczej, która co do zasady jest sprawiedliwsza, no bo tak jak mówiłem tutaj o partycypowaniu w kosztach takiego lewackiego portalu, no to oczywiście też byłoby partycypowanie w zyskach. U Stanowskiego prawdopodobnie ludzie będą pracować na jakimś B2B, nie będą partycypować w zyskach, tylko będą otrzymywali to, co sobie wynegocjowali. A Giot, ale też powodem klęski lewicy w mediach są brak prostego języka i przekazu, co mówiłeś, i banieczkowo-chlebtubowa potrzeba dopieprzania się każdego, że nie jest krystalicznie lewicowy. Tak, ale kurde, moim zdaniem tutaj nie ma sensu właśnie, bardziej to pokazuje trochę, że nie ma sensu porównywać się z tą prawicą. To nie jest coś, to nie jest coś, w czym jesteśmy w stanie stanąć z nimi w szranki. To jest coś, to są jakieś takie reguły gry, które musimy przyjąć.
i nawet nie próbować się na to ścigać. Generalnie to trochę tak jak w polityce podchodzę do tego, że być może rolą lewicy wcale nie jest wygrywanie z prawicą zawsze i wszędzie. Rolą lewicy jest zawsze i wszędzie bycie kamykiem w bucie prawicowej rzeczywistości. I kamykiem, który gdzieś tam tej prawicowej rzeczywistości próbuje przeszkadzać i przychylać ją chociaż trochę w dobrą stronę, no nie? No właśnie, tak jak mówi Ewa, rolą lewicy jest umieranie. A nie jakby... Siema Tomasz Maleńczyk, dzięki za super czata. Samopoczućko myślę, że znośnie dzisiaj, znośnie, dziękuję. Gdzie jest powiadomienie o superczacie? Więc tak, no myślę, że robić coś na pewno warto. Myślę też, że warto się jednoczyć. Dzień dobry, jak samopoczućko? Dziękuję, dobrze. Znowu opóźnione powiadomienia. Stream Elements mam sprawdzić. Tak, już sprawdzałem, czym jest Stream Elements. Teraz coś muszę jeszcze z tym pokombinować. Więc siema MyShop. Wydaje mi się, że warto się jednoczyć. To też jest istotne. W związku z tym, że mamy mniejsze szanse niż prawicowe, chłopsko-rozumowo-centrystyczne media. Więc taki pomysł spółdzielni lewicowej tworzącej lewicowe treści, myślę, że nie jest pomysłem bez sensu. I też są przykłady z zagranicy, że tego typu media działają i mogą działać. Więc warto o tym myśleć. Ja też o tym myślę, żeby coś zrobić w tym kierunku takiego jednoczenia i jakiejś takiej lewackiej inicjatywy szerszej. No ale to na razie jeszcze nie mam żadnych konkretów, żeby się tutaj z wami nimi podzielić, więc wszystko w swoim czasie. M. Zdanowicz, chłopski rozum zawsze wygra, bo nie trzeba myśleć. Lewicowe programy wymagałyby głębszych rozkmin i niewygodnych pytań czy tematów, a to nie przekłada się na dobrą rozrywkę, czyli brak hajsu w efekcie. No dokładnie. Taki Mazurek wyjdzie i powie jakąś chłopsko-rozumową prawdę i na tym się zatrzyma, kurde... No, lewicowiec nie może z zasady się na tym zatrzymać, no nie? Ja trochę próbuję to robić, czyli właśnie już wielokrotnie to powtarzałem, robić ten lewicowy populizm i gdzieś tam nie zagłębiać się za bardzo w lewicowe rozkminy, ale to też nie jest takie proste. Poza tym też ja wiem, że z kolei właśnie jeśli chodzi o moje rzeczy, no to sami widzicie, jakie to ma zasięgi i to już też nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że ostatnio sobie wspominaliśmy tutaj o tym, że być może nie sprzyjają nam tutaj algorytmy YouTube'a, ale też no ja kłam, że nie dla każdego ta forma musi być strawna, no nie? Jakby zdaję sobie z tego sprawę. I tym bardziej uważam, że warto się jednoczyć i myśleć nad jakimś szerszym frontem w spółdzielczej formie działalności. Agiot, może trzeba umieć prosto przełożyć trudne tematy. No to jest mniej więcej taki cel, który mi przyświeca tutaj, no nie? Agiot, Majcie wkurza, ale w temacie edukacji by pocisnął Stany, a trafia do ludzi. Kasia Babiś zrobiła głupią współpracę, ale miała spoko odbiór. To prawda. Jedno i drugie to prawda. Krzysztof Wójczek, Wojtkę, ale weź nas poratuj w tej chujnie, zrób streamka z szurami nawet małego. Myślę, że może w piątek, sobotę? Może? Agiot, czy lewicowe jest obrażanie prostego człowieka, chłopski rozum, czy nie popadacie w snobizm, bo przeczytałem książkę?
Wiedźma, ale mnie wkurwia, że taki Stanowski jest autorytetem dla dzieciaków na YouTubie. No właśnie, to jest trochę, wiecie, to jest chłop, który odniósł sukces, chłop, który potrafi pocisnąć publicznie babie w internecie, robiąc o tym 3-godzinny reportaż tylko po to. No i tak już jest, no, tak już jest. I no właśnie, pytanie, czy debankowanie jego chłopskiego rozumu w ogóle, znaczy oczywiście ma sens, ale debankowanie jego chłopskiego rozumu i pokazywanie takie argumentowanie bardzo merytoryczne, właśnie rozwijające, nigdy nie będzie wygrywało z tym jego chłopskim rozumem na zasięgi, no nie? A na pewno nie tu i teraz. Więc myślę, że tak. A przy okazji, słuchajcie, z jakiegoś powodu druga część tego lewicowego dyskursu za sprawą chłopów z dwóch lewych rąk to ważkie, ale mam dobre argumenty na to. Obaj ci twórcy mówią publicznie bardzo szkodliwe rzeczy, no nie? Aczkolwiek, jeśli już, no to szybciej z Ralindalem mniejszy z 2 lewymi ręcyma bym się jednoczył tutaj. Tak mi się wydaje. I kurde... Adam Kościelak. Wszyscy kupujemy losy na Eurojackpota i jak ktoś wygra, to robi z tego media lewicowe. Myślę, że... No właśnie, to też jest pytanie. Czy jak wygram w Eurojackpota, to nie przejdzie mi robienie mediów lewicowych, no nie? Nie wiem tego. Chcę wierzyć, że nie przejdzie. Ale czy jestem tego pewien? Nie mogę być tego pewien. Na tyle siebie znamy, na ile nas sprawdzono. I słuchajcie, właśnie drugi czy będzie wejrzenie w ochronę zdrowia z perspektywy lewicowej, bo w tym środowisku to lipkowa narracja ma się bardzo, na pewno. Na pewno kiedyś będzie. Co miałem powiedzieć mądrego? Że jakby drugim odłamem tej odpryskiem tego wątku na lewicowym Twitterku o kanale Zero z jakiegoś powodu było to, że Giełzak i Dymek zaczęli mówić coś o wzorcach męskości, o tym, że dlatego żebym kurwa skumał tę logikę, no nie? Że przez to na lewicy nie ma mediów, bo nie mamy, bo lewica w internecie wszystko to, co jest męskie, to, co uchodzi za męskie, piętnuje. I że nie możemy mieć lewicowych... Kurde, czekajcie, bo zgubiłem wątek. Że nie możemy mieć lewicowych mediów dlatego, że lewica piętnuje wszystko to, co jest uważane za męskie hobby. I że każda męskość według lewicy w Polsce jest toksyczna. I ja nie wiem, skąd oni to wzięli. I nie rozumiem tego. I oczywiście to wszystko powędrowało w jakimś takim dziwnym kierunku, że znowu lewica nie ma oferty dla mężczyzn. I kurwa, jak ja słyszę o tym, że lewica nie ma oferty dla mężczyzn, to mi się otwiera w kieszeni jakiś kurwa nóż. W sensie, jaką ofertę miałaby mieć lewica dla mężczyzn? Mieszkaniówka? Prawo aborcyjne? Czy nawet środki higieny dostępne za darmo dla kobiet to jest nadal oferta dla mężczyzn? Jeśli będę miał żonę, córkę, siostrę,
sąsiadkę, to ja naprawdę chciałbym, żeby ona miała dostępne wszystkie strony higieny za darmo w miejscach publicznych, tak jak ja mam dostępne wszystkie strony higieny, wszystkie środki higieny za darmo w mediach publicznych. Gdyby mężczyźni nie srali, to nie byłoby darmowego papieru toaletowego, no nie? Lady DeVita, mówisz, Koroluk kiedyś się zesrał z tą ofertą dla mężczyzn, może to stąd? I widzisz, widziałem, że on w tej całej dyspucie chyba wczoraj gdzieś tam dorzucał rzeczy typu właśnie, że ta lewicowa oferta dla mężczyzn mogłaby być faktycznie, jakby pokazywał konkrety, typu to, że właśnie jest więcej samobójstw po stronie mężczyzn, że mamy wiek emerytalny do zrównania, ale kurde, partia Razem ma wiek emerytalny do zrównania w swoich postulatach, no nie? Więc a jeśli chodzi o odsetek samobójstw, no to postulatem stającym naprzeciw męskim samobójstwom jest walka z patriarchatem. Patriarchat stawia nam nierealne wzorce i każe trzymać w sobie wszystkie negatywne uczucia. Więc no tak, feminizm współczesny, anarchidusze, feminizm współczesny, intersekcjonalizm także dla mężczyzn, ponieważ patriarchat uderza tak se w nich. Nie wytłumaczysz bez ściany tekstu. Ale już abstrahując od tego Koroluka, to Giełzak z Dymkiem zaczęli właśnie jakieś takie oderwane od rzeczywistości ogólniki rzucać. Właśnie typu to, że powinniśmy przyjąć do wiadomości, że nie każda męskość jest toksyczna. Nikt nie mówi, że każda męskość jest toksyczna. Powinniśmy przestać piętnować i oczerniać męskie zainteresowania jako toksyczne. Te, które są uważane za męskie. Nikt tak nie robi? Nikt tak nie robi? Jakby nikt nie mówi ci, że masz nie interesować się, nie wiem, samochodami i piłką nożną? Tylko to ty, chłopie, w 90%, my, chłopy, zabraniamy kobietom interesować się piłką nożną i samochodami. I zaczynamy to wyśmiewać. Gdyby kurde, no nie wiem, myśliwi, no nie wiem, ja uważam, że myślistwo jest chujowe po prostu. Czy jest męskie, czy jest damskie. No ostatnio był nawet wywiad z panią, która jest znaną Dianą, czyli tam polską myśliwą. Jest gdzieś tam w strukturach wysoko i ona mówi, że polowania są spoko i że trzeba na nie zabierać dzieci, a ja mówię, że jebać polowania. Więc jak to jest? Nikt nie chce zabraniać tych zainteresowań. Ludzie tylko raczej chcą, żeby one właśnie przestały być postrzegane jako typowo męskie. W sensie, dlaczego miałyby być typowo męskie? Dlaczego kobieta ma nie interesować się majsterkowaniem, samochodami czy piłką nożną, no nie? Jeśli chodzi o jakieś postulaty dla chłopów, no to na pewno można byłoby zainteresować się tym, że w sprawach rozwodowych często to kobiety są na uprzywilejowanej pozycji i często wyroki sądów są takie, że niezależnie od tego, oczywiście nie zawsze i nie wszędzie, ale no często są po prostu niesprawiedliwe i kobieta dostaje prawa wychowawcze za samo bycie kobietą. No to jest taki obszar, o którym być może powinno się mówić więcej, ale jednocześnie nie jest to argument za tym, że nie ma oferty dla mężczyzn na lewicy, no. Nie mam statystyk na to, Maciaty. Nie mam statystyk na to. To jest dowód anegdotyczny. Nie mam na to statystyk. Przyznaję się. Nie mam na to statystyk. Kurwa. No, darmowa wazektomia. Już widzę, jak prawica podnosi
podnosi jojczenie. Krzysztof Wójczak, ale wiesz jaki jest problem z tymi rozwodami, że tam już jest zagospodarowany pipeline na prawicę, jakieś dzielne taty i inne porąbaństwa. No być może. Przyznam wam szczerze, że no rozwody nie są tematem, na którym bym się dobrze znał. Nigdy się nie rozwodziłem i nie spodziewam się, że jeszcze się kiedyś rozwiodę. Więc tak, no słuchajcie, no nie wiem jaka miała być oferta dla mężczyzn polityczna. Polityka i generalnie świat jest z defaultu skrojony pod mężczyzn, więc chłopy widzą, że trzeba się posunąć i zrobić trochę miejsca kobietom w życiu publicznym i zaczynają krzyczeć jak pterodaktyle, że chcą coś w zamian, żeby było sprawiedliwie. No nie, to tak nie wygląda. To tak nie wygląda. To tak nie wygląda. To nie jest tak, że zrobisz trochę miejsca w życiu publicznym kobietom i dostaniesz za to darmowe piwko. No ludzie kochani. Albo kartę graficzną z RTX-em. AGJ, podoba mi się twój pomysł. Genderowa analiza Godless. Kurwa, to jest tak dobry serial. To jest tak dobry serial. I kurwa, i bierze estetykę westernu, nawet nie estetykę, to jest typowy western. To jest typowy western. On nie odkrywa, nie robi nic nowego, jeśli chodzi o gatunek westernu. Poza tym, że tam jest bardzo pozytywne ukazanie męskości i jest bardzo progresywny genderowo. Kurwa, kowbojki lesbijki. Czy może być coś lepszego w westernie niż kowbojki lesbijki? Moim zdaniem niewiele rzeczy. I tak, i to jak tam dostają chłopy po dupie momentami od typiar, to jest coś pięknego. I już wyobrażam sobie jak Godless ogląda jakiś chłop i mówi, że Dziki Zachód tak nie wyglądał. No pewnie nie wyglądał, no. Tak jak w westernach Sergio Leone też nie wyglądał. Pst, zdradzę taką tajemnicę. Więc tak. Słuchajcie, ten ostatni temat już czuję, że mi się trochę rozjeżdża, jeśli chodzi o trzymanie wątków. Reptylian, o którym Django mówisz? O Django Tarantino? Czy o Django, tym starym Django z lat 60.? Anarchii Dusza, nie pamiętam jaki film, ale był jeden western, gdzie całe miasteczko było 100% białe, biali obywatele w białych ubraniach wśród białych budynków, nice. Także słuchajcie, powoli będziemy kończyć na dzisiaj, jest 9:30. Reptilian, tak, był wcześniejszy, był Django w latach 60., Spaghetti Western, chyba mój ulubiony, bo wygląda jak westerny Sergio Leone z trylogii dolarowej, tylko jest ewidentnie tańszy. A główny bohater ma bardzo aryjskie rysy i zawiązanie akcji jest takie, że przybywa do miasta nieznajomy, bezimienny rewolwerowiec ciągnąć za sobą trumnę do fest muzyczki. Django, do muzyczki, którą też Tarantino wziął do swojego Django. Oprócz tytułu też zaimportował tam muzyczkę. Chico Kreta próbowałem w grudniu oglądać. Nie wyrobiłem. Wydaje mi się, że faskę na tego typu filmy, jak filmy Chodorowskiego, miałem trochę tak z dekadę temu i myślę, że wtedy by mi się podobał bardziej. Jeszcze kiedyś dam mu szansę. Tak, słuchajcie, pamiętajcie o kciuczkach w górę.
Pamiętajcie o kciuczkach w górę. Roller RDR2 na PC działa i nie wywala. RDR2 nigdy nie wywalało. Wywalało RDR online, ale już na gilotynowym Discordzie w wątku o graniu w RDR online mamy na to patent. Mamy mały programik, który pozwala tworzyć prywatne lobby i wtedy nie ma cheaterów i wygląda na to, że to obecność cheaterów była powodem wywalania się gry. Słuchajcie, pamiętajcie o łapkach w górę, tak jak mówiłem. Pamiętajcie też o... Słucham Cię, Marysia. Pamiętajcie o łapkach w górę. Pamiętajcie o treściach komentarzu, o treści Lewica nie ma oferty dla mężczyzn. Taki komentarz mi napiszcie. I co? Szerujcie, oglądajcie, łapkujcie, komciujcie, subujcie. Lewica nie ma oferty dla mężczyzn. Taki jest komentarz na dzisiaj. Oj, ale już mi się rozjeżdżają wątki, słuchajcie. Dlatego jak jestem sam, bez gościa, to ta 9:30 to jest maks, no nie? Bo mi się wszystko rozjeżdża już na wszystkie strony. Więc tak. Więc kochane osoby, do zobaczenia jutro o godzinie 8 rano. I co? Gówno. Gówno, zjedz je równo. Ewa, nie ma pterodaktyla za darmo.